Shalom! Po dzikiej Sri Lance, elitarnym i prestiżowym Paryżu, czas na centrum finansowe Bliskiego Wschodu. Zapraszam na wycieczkę po Izraelu. Izrael jest uznawany za jedno z najbardziej rozwiniętych państw na świecie, a na Bliskim Wschodzie nie ma żadnej konkurencji. Jest najbardziej zaawansowanym technologicznie krajem. Skąd się bierze siła gospodarki Izraela? Przede wszystkim z oczywiście jego PKB, które wynosi mniej więcej 400 miliardów dolarów. To jest mniej więcej 80% polskiej gospodarki, ale ciekawsze jest to, że wytwarza to zaledwie 9 milionów obywateli. Co oznacza, że w przeliczeniu na osobę PKB per capita jest Izrael mniej więcej trzykrotnie bogatszy od Polski, bo to daje 45 tysięcy dolarów na osobę. Stąd też siła izraelskiej gospodarki, która, jeżeli chodzi o eksport, jest oparta przede wszystkim o farmaceutyki, o półprzewodniki, pochodne ropy naftowej, którą Izrael musi sprowadzać, oraz o diamenty. Segment diamentów jest niezwykle ciekawy, jeżeli spojrzymy na gospodarkę Izraela, a to z tego powodu, że blisko co 8. diament na świecie eksportowany pochodzi właśnie z tego kraju. Inną ciekawostką gospodarki Izraela jest fakt, że pierwszą zagraniczną inwestycją Warrena Buffetta w 2007 roku była firma Iskar, pochodząca właśnie z Izraela. Siła gospodarki Izraela to także pochodna bardzo bliskiej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, które przez długi czas subsydiowały i izraelski budżet, i izraelską armię. Przy czym ta współpraca cały czas trwa, ale mimo tego Izrael staje się istotnym partnerem gospodarczym dla wszystkich krajów w Unii Europejskiej oraz w Chinach. Izraelska gospodarka spośród wszystkich dotychczas odwiedzonych, czyli francuskiej, srylankijskiej czy dominikańskiej, a nawet polskiej, oczywiście mocno wyróżnia się jednym wskaźnikiem. Ilość naukowców na 100 tysięcy mieszkańców to ponad 140 osób. To jednocześnie oznacza, że Izrael absolutnie w porównaniu do wszystkich gospodarek na świecie jest absolutnym liderem, jeżeli chodzi o wydatki na badania i rozwój. Stawia on mocno na nowe technologie i innowacje, które sprawiają, że mimo że kraj jest otoczony wrogimi państwami, to radzi sobie gospodarczo świetnie. A tak wygląda wejście do Tel Aviv Stock Exchange, czyli giełdy izraelskiej. Giełda Izraela zaczęła swoje funkcjonowanie mniej więcej w 1935 roku. Dlaczego mniej więcej? Bo wtedy zaczęto handel papierami wartościowymi. Ale na dobrą sprawę historia Izraela zaczyna się od momentu proklamowania niepodległości, a więc w 1948 roku. I 5 lat po tej dacie, czyli w 1953, dokładnie banki i domy maklerskie skrzyknęły się, aby powołać do życia Tel Aviv Stock Exchange, czyli wtedy giełdę izraelską. A od 1997 roku cały obrót na giełdzie w Izraelu odbywa się w sposób w 100% elektroniczny. Co ciekawe, siedziba Tel Aviv Stock Exchange mieściła się od 1983 roku przez ponad 30 lat w jednym miejscu. W 2014 przeniosła się do tego nowoczesnego budynku. To zobaczmy, jak ten obrót wygląda w środku. Zapraszam na Tel Aviv Stock Exchange. Pierwszym i obowiązkowym punktem wizyty na TASE, czyli Tel Aviv Stock Exchange, jest Innovation Center, czyli miejsce, w którym chwali się Izrael swoimi wszystkimi startupami. W ogóle w Izraelu jest ponad 6,5 tysiąca startupów, czyli można powiedzieć, że to jest stolica, światowa stolica startupów, która konkuruje spokojnie z Doliną Krzemową w Stanach Zjednoczonych. Tu dokładnie, gdzie jesteśmy, to Innovation Center, gdzie prezentuje się blisko 80 takich najbardziej interesujących startupów, które mają naprawdę niecodzienne rozwiązania. Kilka z nich mogę Wam pokazać, bo jak widzicie dookoła jest sporo różnych rzeczy, które można zobaczyć i o których istnieniu pewnie byście się w ogóle nie spodziewali, że mają miejsce. Dla przykładu, ta skrzynka, którą widać tam z lewej, ta mała, to jest WaterGen. I brzmi to dość nieprawdopodobnie, ale dokładnie z tej skrzynki generuje się
woda. Tylko nic, powiecie, nic nadzwyczajnego, generowanie wody, ale jest małe ale. Mianowicie ta skrzynka nie jest podłączona do żadnej wody. Czyli innymi słowy ściąga wodę z powietrza i produkuje czystą wodę z minerałami. Ja widziałem, byłem solidnie zaskoczony, że coś takiego może mieć miejsce. No ale dla tych, którzy będą narzekali na brak wody, na pewno będzie to dla nich dużym udogodnieniem. W Polsce jeszcze nie, ale za 20-30 lat może w każdym domu taki watergen będzie stał. Inny przykład to z kolei Orcam. Tam, w tamtym miejscu takie niepozorne okularki, które, jak widzieliśmy na prezentacji, potrafią rozpoznawać twarze, potrafią mówić, gdzie jesteś, do kogo akurat się zwracasz i czytać znaki. Innymi słowy, genialne rozwiązanie na wszystkie konferencje, spotkania, a nawet na duże spotkania rodzinne. Masz taką małą kamerkę i mówi ci ona, jaka ciotka skąd dokładnie przyjechała, albo jesteś na konferencji i dokładnie wiesz wszystko o drugiej osobie. Znam takich, którzy daliby naprawdę duże pieniądze za tego typu rozwiązania. Na koniec jeszcze jedna ciekawostka, bo jak widzicie jest tu ich całkiem sporo. Tu Lemonade, ta ikonka L, to specjalna firma taka ubezpieczeniowa, która ma aplikację, w której to z kolei jesteś w stanie ubezpieczyć swój dom, ubezpieczyć różne rzeczy i jeżeli twoja składka nie zostanie zutylizowana, czyli nie zużyta, to przechodzi na cele dobroczynne. Dość niesamowite, jeżeli chodzi o samo przekazywanie pieniędzy, ale chyba jeszcze bardziej niesamowite jest to, że wszystko działa w aplikacji, a więc nie ma wizyty, nie ma spotkania z agentem ubezpieczeniowym, tylko jest proste przekazanie paru informacji, na podstawie których kalkulowana jest twoja składka. A jeszcze na koniec zostawiłem wam niesamowitą niespodziankę. To, co widać tu, to VR Health, czyli inna innowacyjna firma, która z kolei robi całkowite rehabilitacje ludzi tylko za pomocą techniki VR. Innymi słowy, jak testowałem, założyłem to na głowę i miałem absolutnie mnóstwo możliwości rehabilitacji lewej ręki, prawej ręki, nogi. Nie musisz już wizytować lekarzy, rehabilitantów, wystarczy jedna rzecz, po prostu takie okularki. Zakładasz to na głowę, machasz rękami, rehabilitujesz się i żyjesz długo i szczęśliwie. I na tym te firmy zarabiają. To oczywiście parę przykładów takich niecodziennych rozwiązań, których jeszcze nie znamy, a z których to będziemy pewnie korzystali za 5, może 10 lat, a wiele z nich na pewno znajdzie się w naszym życiu. A wziąłeś swoje miejsce dokładnie stąd, z Izraela, gdzie jest najwięcej startupów na osobę. No a te startupy kończą na giełdzie. Zobaczmy, jak wygląda samo serce telawiskiej giełdy w Tel Awiwie, czyli serce TASE. A oto jesteśmy w sercu Tel Aviv Stock Exchange, czyli w sercu TASE. To, co widzicie tutaj, to takie lobby, w którym dzieją się wszystkie istotne wydarzenia dla izraelskiej giełdy. To lobby to tu trochę miejsca, a tam na górze jest 11 pięter, czyli naprawdę sporo przestrzeni. Jednak najważniejsze miejsce na TASE to dokładnie to za mną, czyli miejsce, gdzie jest symboliczny dzwonek, w którym rozpoczynają notowania firmy wchodzące na izraelski parkiet. Po drugiej stronie widzicie gigantyczny telebim, na którym oczywiście w czasie notowań są informacje odnośnie notowanych firm i odnośnie wydarzeń, które są istotne dla TASE. Z punktu widzenia inwestora pewnie co najmniej 3 rzeczy są ciekawe, jeżeli chodzi o izraelską giełdę. Po pierwsze, handel odbywa się tu od niedzieli do czwartku, a więc piątek i sobota są dniami wolnymi. To zupełnie co innego niż w poprzednich firmach, w poprzednich giełdach, które miałem okazję odwiedzać. Co więcej, poza tymi dniami na giełdzie w Izraelu jest notowana rekordowa liczba ETF-ów. Ponad 600 sztuk ETF-ów, czyli funduszy naśladujących jakiś rynek, z czego blisko połowa naśladuje indeksy zagraniczne. W tych ETF-ach jest zgromadzone ponad 23 miliardy dolarów, co jest olbrzymią kwotą, jak na tutejsze realia, a jeżeli porównamy to do warszawskich ETF-ów, to w ogóle to jest kosmicznie większa ilość. Co więcej, jeżeli chodzi o kolejną ciekawostkę związaną z TASE, to właśnie rozrost ETF-ów sprawił, że w 2017 roku główny indeks izraelskiej giełdy TA25 rozrósł się do TA35.
I to oczywiście 35 największych i najbardziej płynnych firm na izraelskiej giełdzie. Wśród tych 35 firm główne sektory to oczywiście banki i instytucje finansowe, biotechnologia, IT oraz przemysł. I z punktu widzenia izraelskiej giełdy dla przedsiębiorcy lub dla firmy jest się niezwykle łakomym kąskiem. Innymi słowy, giełda bardzo zabiega o nowe, innowacyjne przedsiębiorstwa, dodając im możliwość, której nie mają żadne inne giełdy na świecie, a w zasadzie z których nie korzystają inne giełdy na świecie, bo debiutując tu, giełda zachęca firmy, aby były notowane na giełdzie w Londynie albo na giełdzie w Nowym Jorku. A więc tak zwany dual listing jest rekordowy, jeżeli chodzi o izraelską giełdę w stosunku do giełd wszystkich innych, które do tej pory miałem okazję odwiedzać. Co więcej, izraelska giełda TASE jest również obecna na swoim własnym parkiecie. Od 1 sierpnia 2019 roku TASE jest spółką publiczną. Trochę tak jak warszawska giełda, która zadebiutowała na giełdzie w 2010 roku. Pod tym względem akurat giełda warszawska i izraelska są bardzo podobne. Dla inwestorów indywidualnych lub instytucjonalnych TASE jest niezwykle rozwiniętym rynkiem, bo są na nim obecne wszystkie możliwe instrumenty finansowe, a więc są akcje, obligacje, instrumenty pochodne, produkty strukturyzowane i oczywiście ETF-y. I zainteresowanie izraelską giełdą wśród obywateli Izraela z każdym rokiem robi się coraz większe.